Siemka, ja jestem Adacho i mam dla was coś iście dragonballowego i wcale nie chodzi o mój budżetowy cosplay Roshiego. Brakuje mi do tego jeszcze brody, ale koszulę i fryzurę już mam. Chodzi mi o to, że film, który teraz oglądacie, jest swego rodzaju fuzją dwóch serii. Aż mała przyszła posłuchać, wyszła z kartonu. Kto to w końcu wyszedł ze swojego pokoju, co? Przywitać się z gośćmi. Koku plus Pokurw. Czyli komentarze, od których łysieje, plus paczki, od których rosną włosy. Na początku zacznę od tego drugiego i myślałem, jak nazwać tę fuzję, no bo wiecie, jak Goku się scala z Vegetą, to mamy Vegito albo Gogetę, więc postanowiłem, że nazwę tę serię Wkuj w Bybybong, czyli włosy, które urosną, jednak wypadną błyskawicznie, bo będę odpowiadał na głupoty. Tak, na początku pokażę wam dwie rzeczy. To nie było za dużo na odcinek osobny Pokurw, więc stwierdziłem, że otworzę to tutaj. W zasadzie otworzę, pokażę wam to tutaj, bo już to otworzyłem. Mam liścik. Na początku przeczytam wam liścik, a potem pokażę, co stoi tutaj obok mnie. Liścik jest od mojego widza Łukasza, który wysłał mi pewien rekwizyt i muszę przyznać, że on mi się bardzo przyda, bo nawet ostatnio tęskniłem za jedną taką rzeczą, którą miałem jeszcze u siebie w pokoju w akademiku i zawsze mi się przydawała, a potem gdzieś zniknęła i nie wiem, gdzie się podziała. Siema Adacho, dostałem ostatnio coś całkiem fajnego i od razu pomyślałem, że to powinno trafić właśnie do ciebie. Sam dostałem to za darmo, a mam tak, że rzeczy, na które nie zapracowałem albo których sam sobie nie kupiłem, nie mają dla mnie aż takiej wartości. Zdecydowanie większą frajdę sprawia mi przekazanie ich komuś, kto naprawdę je doceni. Mam nadzieję, że ten drobiazg będzie służył fajnemu gościowi, który od lat umila wielu ludziom i poszerza ich wiedzę o świecie Dragon Balla. Chyba ci się adresy pomyliły, ale czytam dalej. Na twoim kanale najbardziej lubię fanowskie mangi. Ja je po prostu nazywam fangami. Fangę to można komuś wypłacić w nos. Oglądam zresztą prawie wszystko, poza materiałami z gier i omówieniami innych anime. Owocowy opening to świetny pomysł i liczę, że ten prezencik pojawi się w jednym z kolejnych odcinków. W końcu lubisz łączyć i przeplatać różne serie, czego dzisiejszy film jest idealnym przykładem, więc może i tym razem uda się go gdzieś przemycić. Jestem beznadziejny w pisaniu listów, więc nie będę już więcej przynudzał. Pozdrawiam, Łukasz z Poznania i życzę ci dalszego rozwoju kanału oraz mnóstwa satysfakcji z tworzenia. Łukasz, piękne dzięki. Jesteś bardzo dobry w pisaniu listów. Nie musisz sobie tutaj umniejszać. Już wam pokazuję, co to jest. Pewnie gdzieś to już widzieliście. Taka miseczka z pałeczkami. W zasadzie jeszcze jej nie otwierałem, bo chciałem to zrobić teraz. Miałem na studiach miskę. Ona jest ogólnie do jedzenia raczej ramenu, prawda? No bo po to chociażby są pałeczki. Zresztą można się po prostu było domyślić tego od samego początku. Zresztą nie wiem, czy jest napisane tutaj, że to są jakieś... A, nawet jest napisane. Ramen bowl and chopsticks. Natomiast... Kurde, nawet nie wiem, czy nie chciałbym jej użyć do jedzenia płatków. Bardzo mi się podoba. Najbardziej podoba mi się to, że tutaj są takie dziurki, które umożliwiają odłożenie pałeczek, jeśli na przykład chcemy zrobić sobie przerwę i iść do toalety, bo ramen był za ostry, ale jest jednocześnie za dobry i chcemy go dokończyć, więc nie musimy ich wtykać do środka. W środku jest Kinto, z tej strony mamy północnego Kajo, tutaj mamy Kame, w sensie kanji północnego Kajo, tu jest jeszcze smocza kula, bardzo ładna miseczka. O! Bardzo dobrze, można ją wkładać do mikrofali, to też się przyda. I do zmywarki, to też się przyda. Bardzo się cieszę. Łukasz, wielkie dzięki. Mogłeś ją naprawdę sobie zostawić, ale jeśli naprawdę nie przywiązujesz wagi do rzeczy, których dostałeś za darmo, to może jakiś prezent był? Nie wiem, nie wnikam. Mimo wszystko przyda się na 100%. Myśleliście, że to wszystko? Nie. Bastian wysłał mi jeszcze coś. Bastian zaproponował mi na mailu, że wyśle mi plakacik, który sam narysował. Ja mówię, gościu, przecież to jest piękne. Oczywiście, że chcę coś takiego u siebie. I sobie to powieszę. Jeszcze nie wiem gdzie. Chciałbym to powiesić gdzieś na widoku, ale trochę brakuje mi miejsca. Więc może bym to powiesił na szafie z tyłu. No nie wiem, musiałbym coś zdjąć, ale generalnie na pewno to będzie wisieć. Może gdzieś tutaj, ale zobaczcie ten styl. Taki trochę jak Cuphead. Kojarzycie tę gierkę Cuphead? Jak takie stare kreskówki. Jeszcze stare, sprzed dziesiątek lat. Trunks i Cell. Plus dodatkowo sporo jakichś wlepek. Pokażę wam jedną, która mi się podoba. Tutaj też jest oczywiście reklama. Bastian nie prosił o reklamę, ale jak już mówimy o tym, to zrobię. Get Lost na Instagramie. Tak naprawdę Get XX Lost. Proszę bardzo. Dziękuję, Bastian, za prezencik. Będzie wisieć. Co ma wisieć, nie utonie, jak to mówią. Moi drodzy,
I jeszcze jedna rzecz. Wiecie, na czym polega odpowiedzialność? Że rano możecie sobie iść wspinać się po drzewach, tak jak ja dzisiaj, a potem wracacie do domu, bierzecie prysznic i siadacie do nagrywania odcinka. Odpowiedzialność również polega na tym, żeby kupować gry w niższych cenach i przy tym akurat się gimnastykować nie musicie, bo na stronie eneba.com oprócz tego, że obecnie jest sporo gier przecenionych aż do 90%, macie również do użycia kolejny raz kod zniżkowy Lucky7. Jest to kod, który jest obecny od piątku do poniedziałku. Każdy weekend sierpnia jest przedłużony. Gry, karty podarunkowe, subskrypcje, wszystko to, co na Enebie znajdziecie. Akurat nie wiem, czy on się nakłada jeszcze na te promocje minus 90, ale jeśli ja widzę Sniper Elite 5, które jest przecenione na, nie wiem, 15 zł z 200 około, to już darujcie sobie te 7% wtedy, nie? To już wystarczy chyba, że jest aż tak tania cena. Ja sobie Snipera Elite akurat 4 kupiłem też na Enebie lata temu za chyba 5 zł, więc odsyłam was oczywiście na stronkę, skorzystajcie z linku, który jest w opisie mojego filmu. A ja przychodzę. No to jest, moi drodzy, pierwsza część dzisiejszego odcinka, wkuj w bybybong, a oczywiście komentarze są tutaj głównym elementem, więc Booster pyta... Chodź tu. Chodź tu, mały szarlatanie, czemu ty tak miauczysz? Booster, pytania do Koku. Cześć, w świecie Future Trunksa wszyscy Z-Fightersi zostali zabici przez androidy. Malutka. Ostatnio dodałem nową emotkę z malutką, bo jest już tak dużo wspierających, za co również dziękuję, że mam możliwość dodania kolejnej emotki, więc jest malutka, która liże sosik. Nie miałem innych lepszych zdjęć, w razie czego zmienię, ok? Po prostu chodzi o to, że póki mam możliwość, to dodaję. Z-Fightersi zostali zabici przez androidy, więc każdy z nich, no może poza Vegetą, trafili do zaświatów z przywilejem zachowania ciała, w tym też Piccolo, który był najsilniejszy z nich. A znając go pewnie tam trenował, tak jak po Saiyansadze. Wiedział też, że na Ziemi został Gohan i mały Trunks, którzy są za słabi, by wygrać z androidami. Jak myślisz, dlaczego Piccolo nie poprosił o jednodniową przepustkę na Ziemię? Tym bardziej, że miał dużo czasu na trening i mógłby nauczyć się na przykład Kaiokena, a moim zdaniem, patrząc na jego regenerację, mógłby osiągnąć duży mnożnik, na przykład 30-krotny. Wiadomo, nie zrobił tego, bo scenariusz, ale od tego chyba jest Koku, żeby pogdybać. Pozdrawiam, miłego dnia. Pozdrawiam, Booster. Zabijcie mnie. Okej, dziwnie zacząłem odpowiedź na to pytanie. Chodzi o to, że zabijcie mnie, bo nie pamiętam, czy oni faktycznie zachowali ciała. Wydaje mi się, że na pewno w fanowskich mangach pokroju New Hope widzieliśmy, że oni zachowali ciała, ale czy my widzieliśmy, żeby oni zachowali ciała? Mówię o postaciach pokroju Krillana, Goku, nawet pomimo tego, że on zmarł ze względu na wirusa serca. Vegeta okej, ale Piccolo, Tenshinhan, Yamcha, czy oni faktycznie zachowali ciała? Bo zwróćcie uwagę na to, jak wyglądały obie sytuacje, w których na początku Dragon Balla Z nasi bohaterowie, na początku Goku, a potem czwórka Piccolo, Tenshinhan, Yamcha i Chiaotzu, zachowali ciała i trenowali na planecie północnego Kaio. Na samym początku, kiedy Goku umierał, Kami maczał w tym palce, co zauważył nawet Piccolo. I Kami zaprowadził osobiście Goku przed biurko króla Jemmy, który nie był świadomy tego, kto to jest, który nie był świadomy tego, co Goku zrobił. Oczywiście potem już Goku znał, ale Goku mógł zachować ciało dlatego, że Kami mu to załatwił. Jak wyglądała sytuacja potem z Piccolo i resztą? Kami również im to załatwił. Spotkali duszę Kamiego w zaświatach i nawet Kami załatwił to, że ciało zniszczone Chiaotzu po tym jak wybuchł z Nappą zostało naprawione. Więc te sytuacje, w których nasi bohaterowie zachowywali ciała, były ściśle powiązane z interwencją Kamiego. Być może w przypadku Android Sagi w przyszłości Kami nie podjął takiej interwencji. A może Jemma nie zgodził się na to, żeby aż tylu wojowników, albo niektórzy już drugi raz zachowali swoje ciała. Poza tym, to i tak jest kwestia tylko zachowania ciał. Dajmy na to, że zachowali i że sobie tam trenują. Ale kwestia powrotu na Ziemię została przecież tak naprawdę załatwiona przez Urana i Babę, która być może też zginęła w ataku androidów. Tutaj jest akurat, no to grubymi może nićmi szyta teoria, bo Urana i Baba jest w stanie poruszać się między wymiarami, więc trudno mi jest sobie wyobrazić, że taka postać nie byłaby w stanie nawet schować się gdzieś w tych zaświatach przed atakiem androidów, ale to nie jest tak, że my, obserwując historię i wiedząc, że nasi bohaterowie są dobrzy, że są silni, że mogliby pomóc, że to się od razu może dziać. Tak jak ostatnio wam mówiłem, dlaczego Jemma na przykład nie zainteresował się tym, że androidy niszczą Ziemię? No bo to jest jedna z wielu planet, a androidy to był wewnętrzny konflikt. To nie jest sytuacja, w której cały wszechświat czy nawet multiversum jest zagrożone. Więc sytuacja, w której zagrożenie pochodzące z Ziemi niszczy Ziemię i nie wychodzi poza Ziemię,
może jemu po prostu nie obchodzić i może stwierdził, że ingerencja, po prostu takie faworyzowanie Ziemi, żeby jej jakoś pomóc, zwłaszcza, że to już któryś raz, no nie, któryś raz, bo tak też było z Goku i naszymi bohaterami, oni chcieli ratować Ziemię, to może być już za dużo. Totalna sigiemka. Pierwsze pytanie jest o dźwięk ogona Cella. Nie będę odpowiadał na to pytanie, bo nie znam odpowiedzi. Odpowiem na drugie pytanie. Jak rozwinąłbyś Dragon Balla pod względem world buildingu? Jakieś prequele, rozwinięcie kosmologii, natury ki? Czy uważasz, że Dragon Ball może kiedykolwiek w przyszłości przejść na bardziej world buildingową stronę? Pierwsza odpowiedź na tę pierwszą część pytania to będzie odesłanie do podcastu jednego z któregoś z wielu tych podcastów mojego i Maciacho. Niektóre są u mnie na kanale, niektóre są na kanale Over 9000. Rozmawialiśmy o tym, czego potrzebuje Dragon Ball, o przyszłości Dragon Balla, o filmach kinowych, gdzie też zahaczaliśmy o, powiedzmy, potencjalne pomysły, które mogłyby się pojawić w kanonie. Jeśli nie widzieliście tych filmów, są bardzo wyczerpujące. Dobrze mi się je nagrywa. Ostatnio chyba jedna z najfajniejszych serii do nagrywania, więc odsyłam was też nie tylko o Dragon Ballu. Ostatnio nagrywaliśmy, bo również są 2 odcinki o One Piece, ale to już na kanale Maćka. Odnośnie tego, czy uważam, że Dragon Ball może kiedykolwiek przejść w tę bardziej taką budującą świat i lore stronę. Nie. Może odrobinę bardziej w takim sensie, jak widzieliśmy to w okolicach 10 odcinka w Dragon Ball Daima, czyli mamy pokazaną garstkę przeszłości, jakby niektóre fragmenty historii świata, no akurat w przypadku tego 10 odcinka, który bardzo rozbudził moją wyobraźnię, mówię tutaj o tym Raimusie, o stworzeniu wszechświatów, o tym, że wszyscy pochodzą tak naprawdę z Królestwa Demonów w świecie Dragon Balla, to jest coś, co było dobrym początkiem, ale bardzo szybko się zakończyło i wydaje mi się, że taka jest tendencja, albo inaczej, taka mogła być tendencja, jak Toriyama odpowiadał za historię. Teraz trudno jest mi powiedzieć, tak się składa, że ostatnio wrzucałem to na kartę posty, teraz to się nazywa karta posty. Toyotaro odpowiedział jakiemuś losowemu Japończykowi, który napisał na Xie, że mój starszy syn, tam jakiś też mały nadal, ale starszy syn, pyta o to, kiedy wróci manga Dragon Ball Super i że chciałby wrócić i że panie Toyotaro, proszę rysuj. I Toyotaro na Xie, cały czas się gryzę, bo to już nie jest Twitter, napisał okej, zrozumiałem i to tyle, nie? Także może, jak to mówią, ja trzymam kciuki i będę to powtarzał. Ja w Toyotaro wierzę i wierzę, że on jest również w stanie napisać taką historię i być może trochę przekształcić Dragon Balla w ten sposób, żeby nie opierał się tylko na krzyczeniu, na transformacjach, tylko wprowadzał też elementy, które być może będą łączyć kropki. Może nie tak jak One Piece, ale jakoś bardziej, nie? Michał Błaszczak. Jeśli wyłącza ci się komputer w trakcie dużego zużycia, to opcje są 2. Za słabe natężenie prądu i wywala całą listwę, procesor ci się przegrzewa, pasta do wymiany. Obie rzeczy mogę odrzucić, bo listwę wymieniłem i na nowej listwie też były te problemy, że mi się komputer po prostu wyłącza nagle w trakcie robienia czegokolwiek. Często to jest tak, że w trakcie renderowania filmu, ale czasem na przykład jak mam kilka programów odpalonych, a czasem jak na przykład mam bardzo obciążony komputer, to się nie wyłącza przez cały dzień, więc to są losowe momenty, po prostu odcina prąd, nie ma blue screena, zasilacz wymieniłem, procesor ma do 60 stopni maksymalnie, 40, 55 taki zakres, więc widziałem, bo pobrałem program do mierzenia temperatury procesora. Internet mi podpowiedział, że może jest to kwestia jakiegoś tam zasilania płyty głównej, która też już jest trochę stara, no bo ma 6 lat. Ale procesor i listwę bym wykluczył. I zasilacz też jest nowy i się to powtarza, także. Michał Dro, pytanie do Koku. Na przestrzeni 3 ostatnich lat, bodajże w jakimś odcinku Koku, dostałeś pytanie, czy będziesz oglądał Naruto. Odpowiedziałeś coś w stylu, nie, bo nie obchodzi mnie historia o tym, jak Naruto chce zostać jakimś Hokage. Więc pytanie, co wpłynęło na to, że zacząłeś oglądać Naruto? Odpowiem jak polityk. Nie pamiętam tego, ale pamiętam za to co innego. Jeden Koku nazywa się Czy kiedyś obejrzę One Piece, Naruto i chyba też Bleach jest w tytule. I tam mówiłem, że kiedyś pewnie obejrzę. No i co? One Piece'a obejrzałem, Bleacha obejrzałem tam 40 odcinków i przestałem, bo mnie znudził. Naruto oglądam dalej, także spełniam swoje obietnice, a tak na poważnie, co wpłynęło na to, że zacząłem oglądać Naruto? Bleach mi się przestał podobać. Bo gdyby nie to bym dalej oglądał Bleacha. Po prostu chciałem obejrzeć w pewnym momencie te najpopularniejsze tytuły, bo cały czas chodzi mi po głowie taki pomysł, żeby zrobić
moje ulubione anime, po prostu. Ale głupio byłoby mi nagrywać film moje ulubione anime, kiedy nie oglądałem takich popularnych tytułów jak Bleach i Naruto, więc dlatego też między innymi. Czy nadal słucham Soadu? Jeśli tak, to jakie utwory są twoimi ulubionymi? Ja byłem tydzień temu w Warszawie na koncercie i czekałem 8 godzin, żeby być pierwszy pod sceną. Było warto. Znam to uczucie czekania wiele godzin, 8, a może nawet więcej pod sceną, żeby być pod samymi barierkami. Mam dalej w antyramce kwiatki, które złapałem na koncercie Grimes w 2016 roku. Odnośnie Soadu, mój brat, to ciekawe, wysłał mi ostatnio filmik i mogę wam coś pokazać. 21 lat po wydaniu tych płyt ja się dowiedziałem, zresztą mój brat tak samo, że te dwa albumy, Hypnotize i Mesmerize, można złączyć w pewien sposób. Moją ulubioną piosenką Soadu jest Dreaming właśnie z Hypnotize. Był okres, w którym słuchałem tej piosenki dosłownie każdego dnia przez wiele miesięcy. Tak wyglądają te płyty w środku i można zrobić tak, że się wkłada tę część, i to tworzy cały obrazek. A jak się jeszcze zrobi tak, że się zostawi tutaj troszeczkę miejsca, to można z tego zrobić podwójny album. W 2005 roku wyszły te płyty, w 2026 ja się dopiero o tym dowiedziałem. Karol Łysiak, pytanie, bardzo ładne nazwisko, ile to twoje nazwisko? Szlachetne bym powiedział. Nie szlacheckie, tylko szlachetne. Pytanie do Koku. W Selsadze było powiedziane, że Cell przybył jakieś 4 lata przed Android Sagą, rok 763. Do tego Cell powiedział, że to nie on ustawiał datę, tylko Trunks to zrobił, ale to był jakiś rok przed pojawieniem się Freezy i jego ojca, którzy przybyli w 64 na Ziemię. Więc dlaczego Trunks chciał przybyć akurat do tych czasów? Na dodatek to jest Trunks, który pokonał androidy w swojej linii czasowej, więc wybranie tej konkretnej daty dziwi mnie jeszcze bardziej. Karol, dziękuję ci za to. I to jest temat, który chciałbym, żeby był otwarty. Wszystko to, co od tej pory powiem, to nie jest coś, czego jestem pewien w 100%, bo nie chciałbym na 100% wam wykładać, że tak, tutaj jest jakaś dziura w fabule, bo być może pamiętacie to lepiej. Mimo wszystko przeczytałem te fragmenty w mandze i przytoczę wam tutaj kilka takich stron, które są dla mnie faktycznie zdumiewające, bo moim zdaniem tutaj jest dziura na dziurze. Dosłownie dziura na dziurze. Pierwsza rzecz jest taka, że Cell, ten, którego my znamy, przybył z roku 788 i to jest 3 lata po tym, jak ten oryginalny Trunks pierwszy raz przyleciał ostrzec przed androidami. 17-letni Trunks. Czyli to tak naprawdę był 20-letni Trunks, który chciał się pochwalić tym, że pokonał u siebie androidy. Natomiast Trunks mówi, że Cell tym wehikułem czasu do naszej linii czasowej przyleciał 4 lata temu. Około 4 lata temu. Mało tego. Idziemy dalej. Kami mówi, że czuł dziwną energię przez ostatnie 4 lata i nikomu nic nie powiedział. Nie był co prawda pewien, co to jest, bo mówił, że wiedziałem, że czułem coś tam w krzyżu, ale nie do końca byłem pewien, co to jest. Kami powiedział, że wie tylko, że coś jest na tej planecie i że jest to silniejsze niż androidy. Trzymał język za zębami przez 4 lata, super. Ale chwilę później, kiedy mamy konfrontację Cella w pierwszej formie z Piccolo i Piccolo udaje, że tam ma wyssaną rękę i próbuje wyciągnąć informacje z Cella, pada tam rzecz, której nie do końca rozumiem. Mianowicie Cell mówi, że on dojrzewał 3 lata. Musiał się cofnąć do stadium jaja, żeby zmieścić się oczywiście w wehikule czasu. Miałem takie pytanie w bitwie na wiedzę, to było pytanie niby najtrudniejsze. 3 lata zajmuje mu, i to są słowa Cella, na to, żeby z tego stadium jaja dorosnąć z powrotem i móc być w tym stanie, w którym jest Cell, więc nie 4 lata, ale 3 lata, a to by oznaczało, że albo opcja numer 1. Cell faktycznie przyleciał rok przed Mecha Freezą i rok przed obecnymi wydarzeniami, które wam teraz pokazuję, on już był wyrośnięty. To co robił przez ten rok? To nie jest możliwe, bo jak Trunks, Bulma i Gohan znaleźli jajo, to tam była jeszcze świeża jakaś maź, no nie? Więc to oznaczało, że Cell wyszedł niedawno, a to oznacza, że dorastał 3 lata, więc od czasu Mecha Freezy, a nie od czasu rok przed Mecha Freezą. Więc jedna wersja mówi o 4 latach, a jedna wersja mówi chwilę później o 3 latach. No i rzecz, która jest dla mnie najbardziej zdumiewająca, bo okej, może być tak, że ja czegoś tutaj nie rozumiem. Nie jestem najostrzejszą kredką w piórniku, jak to się mówi. Jak to śpiewał Shrek, no nie? Więc mimo wszystko idę dalej. Może jest coś tutaj, czego nie rozumiem, ale kolejna rzecz, która mnie najbardziej zdumiewa, to to,
Cell o tym mówi. Na pytanie Piccolo, dlaczego wybrał 3 lata temu, nie 4 lata temu, tylko 3 lata temu, powiedział, nie wybrałem. Ja tylko nacisnąłem guzik, to Trunks wybrał ten moment. Więc uwaga, Piccolo słysząc to myśli sobie okej, czyli to był Trunks, który prawdopodobnie chciał nam powiedzieć, że zniszczył androidy w przeszłości. I teraz pytanie. Okej. To znaczy, że Trunks, który zniszczył androidy w przyszłości, chciał przylecieć 4 lata temu, czyli rok przed Mecha Freezą, a to by oznaczało, że stworzyłby dodatkową linię czasową, nie jeszcze inną niż ta, którą stworzył Trunks pierwszy raz podróżując do nas, niszcząc Mecha Freezę. Wiem, że to wygląda na zagmatwane, ale słuchajcie dalej. A czy jeśli by było tak, że to nie były 4 lata temu, tylko 3 lata temu, czyli ten czas Mecha Freezy powiedzmy, to czy nie oznaczałoby to, że ten Trunks 20-letni, który pokonał androidy u siebie w linii czasowej, cofnąłby się do momentu, w którym 17-letni Trunks pokonuje Mecha Freezę? Więc mielibyśmy w jednym momencie 17-letniego Trunksa, który pokonuje Mecha Freezę i ostrzega przed androidami, i obok przyleciałby 20-letni Trunks, który by powiedział, pokonałem androidy. Ja naprawdę być może czegoś tutaj nie rozumiem, ale może tutaj po prostu chodzi o to, że Trunks chciał stworzyć kolejną linię czasową, dlatego wybrał 4 lata temu, rok przed Mecha Freezą. Chciał stworzyć linię czasową, gdzie może oni w ogóle się nie będą musieli przygotowywać na androidy? No ale przecież w innej... Zbyt trudny temat. Ale jest ciekawy, dlatego myślę, że dam go na tytuł tego odcinka. Potrzebuję waszej pomocy, okej? To nie jest tak, że ja tutaj wam wykładam prawdę objawioną. Potrzebuję waszej pomocy. Zapraszam do dyskusji. Adrios, pytanie do Koku. Mówisz, że nie jesteś gamerem, ale masz może jakieś ulubione planszówki? Bardziej klasyczne jak Monopoly, Chińczyk, czy nowsze klasyki w stylu Splendor, Carcassonne, czy kompletnie nic? Nie wiem, o czym mówisz. Te nowsze nie znam w ogóle nazw. Lubię Monopoly, lubię Chińczyka, ojeju, na studiach co żeśmy się nagrali w Chińczyka, na magisterce mieliśmy nawet grupę Magistry od Chińczyka. Na każdym wykładzie był Chińczyk na Facebooku i ja pierdzielę. Przypomniałeś mi teraz, wspomnienie odblokowane. Mimo wszystko moją ulubioną grą planszową są chyba Scrabble. Pamiętam, że już kiedyś chyba wam to mówiłem, ale to było stosunkowo dawno temu, więc biorąc pod uwagę to, że nowi widzowie przychodzą, a starzy odchodzą, to pozwolę sobie wtrącić jeszcze drobną, małą anegdotkę. To było w roku... byłem bardzo mały. To musiała być już 4. klasa, bo pamiętam, że mieliśmy na WF-ie tenisa stołowego. Na korytarzach rozstawialiśmy stoły do tenisa stołowego i miałem około 10 lat, czyli jakieś tam 2006, 2007. To chyba właśnie pod choinkę dostałem. Scrabble. To była gra, z której wszyscy korzystali, no nie? Więc to jakby prezent dla mnie, ale wszyscy z niej korzystaliśmy. I nie wiem, czy to było tego samego dnia, czy innego, nieważne. Zagraliśmy rodziną w Scrabble. Moi rodzice, brat i ja. I moja mama bodajże ułożyła hasło bitki. Czyli kotlety, prawda? Bite. I ja chciałem wykorzystać to, że ona ułożyła słowo bitki i na początku dać jeszcze pod, tworząc słowo podbitki. I ja miałem w głowie, że podbijanie piłeczki ping-pongowej rakietką do tenisa to się nazywa podbitki, no nie? Bo podbijamy, więc teraz już wiem po latach, że coś takiego nie istnieje, że podbitki, że ta czynność to nie są podbitki, ale gdybym grał dzisiaj, to hasło musiałoby zostać uznane ze względu na to, że istnieje coś takiego jak podbitki, te podbitki dachowe. Więc tak naprawdę słownik języka polskiego dopuszcza słowo podbitki w grach, ale ja byłem uparty, że chodzi o podbijanie piłeczki rakietką, więc nie zostało mi to uznane. Bardzo wtedy się obraziłem. Pamiętam, że aż nie wierzyłem w to, jak to jest możliwe, że oni nie wiedzą, że coś takiego istnieje. Obraziłem się wtedy, bo myślałem, że wygram całą grę, kradnąc to słowo i dokładając tam jeszcze jakaś potrójna premia słowna. Idź pan. Kasztanek. Siema, pytanie. Czemu Birus i Whis nie nauczą się błyskawicznej transmisji, skoro na początku DBS było powiedziane, że podróż zajmie im 10 minut? Czy nie opłacałoby im się bardziej poświęcić chwilę, by skrócić tę podróż do zera? No dobre pytanie. Na pewno by im to pomogło, zwłaszcza, że Kaioshin umie Kai. To jest nawet lepsza wersja błyskawicznej transmisji, bo może się teleportować gdziekolwiek, niekoniecznie musi wyczuwać ki. Ale biorąc pod uwagę taki powolny styl życia Birusa, niespieszny,
to myślę, że nawet ta podróż to jest coś, co mu się podoba. Jakby podróżowanie jest czymś innym niż leżenie, niż teleportacja, więc jest to pewnego rodzaju uatrakcyjnienie jego monotonnego życia. Gdybym ja żył kilkaset milionów lat, to nawet chętnie bym podróżował w taki sposób, jak robi to Whis z Beerusem, więc może to jest kwestia wyboru. Stawiam, że tak, bo wątpię, żeby to była technika nie do osiągnięcia dla tych postaci. B-Boy Marcello. Pytanie do Koku. Czy jest szansa na to, że zrobisz jeden odcinek, jak grasz na nosie wszystko, co umiesz? To byłby, mój drogi B-Boyu Marcello, odcinek Schrödingera, bo on jednocześnie by istniał i nie istniał. Nie istniałby dlatego, że ja nic nie umiem zagrać, więc ten odcinek nie miałby prawa powstać, ale z drugiej strony potrafię zagrać wszystko, więc ten odcinek nie dość, żeby powstał, to miałby nieskończoną długość, bo w gruncie rzeczy to nie jest tak, że ja coś umiem zagrać na fujarce. Ja po prostu udaję, że to gram. Więc jak to mój brat mówi, umiem wszystko, ale nie wszystko dobrze, więc chyba taki odcinek nie powstanie. To jest mój ukryty talent, który nawet nie mogę powiedzieć, że pielęgnuję w tajemnicy, bo w ogóle go nie pielęgnuję. To jest jedna z moich ukrytych zalet. Artur Mizioła, pytanie do Koku. Czy Shioken to technika, którą można skopiować? To jest wyrastanie rąk z pleców Tenshinhana. Czy jest ona ekskluzywna dla Tenshinhana? Niby techniki są kopiowane, jak na przykład Goku używający Kienzana czy Taiokena, ale Shioken to technika polegająca nie na wyrzuceniu ki, tylko na zmianie w ciele, wyrośnięciu sobie dodatkowej pary rąk. Moim zdaniem jest to technika nie do skopiowania, no chyba że ta para dodatkowa rąk byłaby stworzona z ki, jak na przykład awatar Goku. Ostatnia myśl jest ciekawa, ale Daizenshu 7 ze swoim słownikiem, można powiedzieć leksykonem techniki transformacji, przychodzi z dość jasną odpowiedzią. Pokażę wam tutaj to i przeczytam. Unikalna technika ataków, której tworzy użytkownik wypustki z łopatek, które następnie przekształca w ramiona. Tenshinhan jest, uwaga, jedynym, który potrafi używać tej techniki, co w dużej mierze wiąże się z jego wrodzonymi zdolnościami. Krótko mówiąc, podobnie jak Shinshin no Ken, to jest to rozdzielenie na kilka klonów, co też Tenshinhan robił, jest to technika wykorzystująca specjalne zdolności jego przodków, trójokich ludzi. Prosta sprawa, można temu wierzyć lub nie, ale mamy w oficjalnym przewodniku powiedziane, że jest to technika stricte związana z jego genetyką, więc wątpię, żeby tutaj można było to skopiować. Siema, ketchup, tortek, stop. Smak dzieciństwa, ale dzisiaj bym nie powiedział, że top. Siema, skomentujesz walkę Gohan kontra Broly na kanale Unorb? Nie, ale w związku z tym kanałem mam ważną informację, o której zapomniałem wam powiedzieć ostatnio, więc mówię teraz. Ten gość na kanale Unorb, uwaga, przejął prawa do mangi Kakumei. Prawa w cudzysłowie. Po prostu skontaktował się z twórcami, z Dark Horse'em i poprosił o to, czy mógłby na własną rękę, z własną wizją, kontynuować rysowanie, tworzenie mangi Dragon Ball Kakumei i dostał zielone światło. I ja widziałem na jego kanale filmik, który przedstawia rysunki, które wyglądają wręcz jak rysunki Poisson Labo, czyli rysownika Dragon Ball Kakumei. I ja tak patrzę na to, mówię, kurwa, to jest nowy rozdział? No nie widziałem tego. Na stronie nigdzie tego nie ma, może on dostał przedpremierowo nowy rozdział, ale potem patrzę na inne filmy tego Unorba i to jest chyba inny rysownik, on kogoś tam wynajmuje i ja widzę, że on ma po prostu taki sam styl. Że te rysunki wyglądają jak oryginalny Dragon Ball Kakumei, więc gość powiedział, że będzie to kontynuował, że będzie można to czytać, więc nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądać. Mam nadzieję, że to będzie w formie do przeczytania, a nie, że będzie robił filmy u siebie na kanale, które będzie trzeba oglądać i słuchać, jak on to czyta. Będę śledził temat, więc będę was informował na bieżąco, ale wygląda na to, że Kakumei, oprócz tego, że zostało zapowiedziane, że będzie ostatni rozdział wypuszczony oficjalnie, to będzie miało też nieoficjalną kontynuację. Takie fanowskie do kwadratu. Przemo, pytanie do Goku. Natchniony SSJ 100 i SSJ Infinity, mam pytanko z kategorii Naruto. Moje pierwsze pytanie w kokle o Naruto. Tak jest uniwersum, muszę się przygotować, żeby nie było. Muszę się przygotować, bo ja tutaj... to jest moment historyczny, jeszcze nie odpowiadałem na pytania tyczące się Naruto. Jak wyglądałaby 100-ogoniasta bestia lub nieskończenie ogoniasta bestia w uniwersum Naruto, gdyby takowa istniała? Hyakubai to jest 100 chyba, nie? Hyakubaibi. Bo jest Sanbi, Kyubi, Nibi. Jakby wyglądała 100-ogoniasta bestia, mój drogi? Miałaby 100 ogonów. Ale mu powiedziałem, co? Wyglądałaby jak rozgotowany makaron, bo tak też trochę wyglądał ten Super Saiyanin 100 Goku. Po prostu miałby tyle ogonów,
że wyglądałby jak gwinejska świnka morska. Nie byłoby widać twarzy spod spodu. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze mi poszło. Fani Naruto, pozdrawiam was. Kigen jestem. No cześć. Pytanie do Koku. Whis, jako że ma naturalnie opanowany ultra instynkt, jego ciało powinno z automatu omijać każde zagrożenie. Jak to możliwe, że Goku zdołał go ugryźć podczas treningu? Czy Whis po prostu nie traktuje takich zagrywek jako prawdziwego zagrożenia, czy jest to czysty żarcik ze strony, no raczej Toei, a nie Akiry Toriyamy? I jak uważasz, gdyby ugryzienie Goku miało właściwości trujące, czy byłoby w stanie zabić lub chociaż osłabić Whisa, biorąc pod uwagę jego boski status? Pozdro. 15:15 godzina jest akurat. Ktoś o mnie myśli. Ja to widzę w taki sposób. Ciało Whisa oczywiście cały czas ma ultra instynkt, więc jeśli Goku miał intencję zranić Whisa, zadać mu obrażenia, powiedzmy zadać mu w ten sposób jakiś cios w ramach walki, to myślę, że ciało Whisa powinno tego uniknąć. Natomiast ja z tego co pamiętam, albo może nawet nie pamiętam, ale domyślam się, że mogło tak być, że przecież Goku był złapany przez Whisa i on go wtedy ugryzł w rękę. Więc Whis tak naprawdę był z Goku przyczepiony, on nie miał jak odskoczyć. To jest taka sytuacja, jak złapiemy Goku w ultra instynkcie za nogę i na przykład chcemy go uderzyć w twarz, no to on nie ma jak uniknąć, no bo go trzymamy za nogę, może ewentualnie zablokować, ale w przypadku tej sytuacji Whis chyba nie miał za bardzo jak tego zrobić, a może on jest, chociaż czy on jest w stanie wyłączyć ultra instynkt? No było mówione, że oni są w stanie permanentnego ultra instynktu, chociaż mieliśmy już gagi przecież tyczące się tego, że Whis wdepnął w kupę. No to nie była walka, no nie? Więc to było już bardziej do wytłumaczenia. A może jest tak, wpadłem na dobre. Whis przecież skądś pochodzi. Jest planeta aniołów, z której pochodzi Whis, bo przecież mamy ptaka Jill, który stamtąd się wywodzi. Whis ma ileś lat, no nie? Widział już różne style walki, przyjmował pewnie różne ciosy, wyprowadzał różne ciosy, zna różne techniki, widział naprawdę wiele. Ale jego ciało tak naprawdę bazuje na tym, co wie sam Whis. Więc dla Whisa w tamtym momencie ugryzienie nie było żadnym ciosem, bo nikt do tej pory w historii jego życia go nie ugryzł. A więc Whis i jego ciało nie traktowali tego jako cios, jako zagrożenie, jako atak, bo nikt do tej pory nie zaatakował go w taki mało wysublimowany sposób. Więc być może teraz Whis, jak już wie, że Goku ma taką technikę w cudzysłowie w swoim arsenale, to następnym razem by tego uniknął, bo po prostu jego baza danych została zaktualizowana. Baza danych programu Avast została zaktualizowana. Nie mam Avasta, nie korzystam z tego, więc to tylko tak przypomniało mi się, nie? Mysteriusz 100. Pytanie Koku. Dręczy mnie jedna myśl, a wiem, że tego pytania nie było. Dlaczego Cell musiał zmienić się w poczwarę przed skokiem? Nie mógł chwycić się maszyny na zewnątrz, skoro w Dragon Ball Super Goku i Vegeta podczas skoku chwycili za nogę wehikuł czasu. Ktoś mi to wytłumaczy? 6 znaków zapytania. To prawda, w Dragon Ballu Super Goku i Vegeta złapali za nogi wehikułu i się przenieśli, chociaż nie pamiętam, czy to było w mandze, czy tylko w anime. Ale wyobraź sobie, że musisz na przykład zamknąć się w szafie, do której można włożyć klucz tylko od zewnątrz. Do czego pije? Cell prawdopodobnie wiedział, że żeby włączyć wehikuł czasu, musi kliknąć guzik. A żeby kliknąć guzik, musi być w środku. A nawet gdyby był, powiedzmy, na zewnątrz, a ten dach byłby otwarty, to wehikuł czasu może miał takie zabezpieczenie jak pralka, że pranie się nie zacznie, dopóki bęben nie będzie zamknięty, dopóki komora nie będzie zamknięta. Więc Cell musiał zamknąć kopułę. I wtedy dopiero wehikuł był gotowy do startu. Ale jak miał zamkniętą kopułę, to nie mógł kliknąć guzika, więc musiał wejść do środka i wtedy zamknąć kopułę. Dlatego musiał się zmienić. Prawdopodobnie mógł zrobić tak, że klika guzik, szybko zamyka kopułę, trzyma się go z zewnątrz i wtedy leci tam sobie do innej linii czasowej. Ale on nie wiedział tego, więc stwierdził, że tak będzie bezpieczniej. Naprawdę ja łysieję od tych komentarzy. Kamil M. Pytanie do Koku. W trakcie walki z Butenksem pojawił się Tien, ale dostał kopa na ryjek i to tyle z jego walki. Następnie Dandy go uleczył i właśnie, co się z nim stało? Wrócił na chatę czy co? Dandy z Herkulesem polecieli w stronę walki Buchana z Vegito i obserwowali walkę, a Tien tak sobie gdzieś poleciał, jakby nic się nie stało. Pozdro 500. Pozdro 500. Generalnie scena uleczenia Tenshinhana przez Dandiego była tylko w anime. Więc anime w ten sposób trochę Tenshinhana przedstawiło inaczej. No ja nie oceniam Tenshinhana, nie mam prawa go oceniać. Fajnie, że się w ogóle pojawił w tamtej historii, ale faktycznie mogło to wyglądać tak, że on do samego końca stwierdził, nie, ja nie jestem do tego skrojony, nie? Po co ja w ogóle przychodziłem, idę na chatę. Więc w anime tak to wyglądało, ale w mandze widzimy, że Tenshinhan leży, jest nieprzytomny
i jakiś czas później Kid Buu niszczy Ziemię, więc ten Shinhan w tym momencie po prostu zginął i można to już po prostu tak łatwiej wytłumaczyć, że on przez ten cały czas po tym otrzymanym ciosie był nieprzytomny. Arklaki, pytanie do Koku. Zastanawia mnie fakt, że Android 19 próbował wyssać Vegecie przez rękawiczki energię. Świadczy to o w sensie podpunkt A, jego głupocie, B, dziurze fabularnej, C, to zadziałałoby przez ubranie. Myślę, że to mogłoby zadziałać przez ubranie, nie? Zwróćcie uwagę na to, że na tamtym etapie historii nie mieliśmy mowy o wymasterowanym Super Saiyanie, czyli aura wychodziła poza ciało, no nie? Aura to też jest ki. Więc Android 19, który walczył z Super Saiyaninem Vegetą, przypominam, a nie z bazowym Vegetą, tak naprawdę nie musiał dotykać bezpośrednio ciała Vegety, bo Vegeta, jako że miał jeszcze nieopanowanego do perfekcji Super Saiyanina, emanował tą ki. Po prostu przez rękawiczki też ona wychodziła. Skoro wychodziła przez zbroję i widzieliśmy aurę normalnie, to myślę, że to działało przez ubranie. Awokado, pytanie do Koku. Kim jest ten Benzwał po prawej stronie na banerze kanału? Mój drogi Awokado, to jestem ja przed laty. No tak się składa, że ten baner jest stworzony przez mojego byłego widza kamelowego, który zrobił mi go w 2020 roku. Tak się składa, że mam go z dwóch powodów nadal na swoim kanale. Pierwszy jest taki, że ten baner dalej mi się podoba, a drugi jest taki, że za bardzo nie mam innej alternatywy. Więc nawet gdyby mi się nie podobał, to nie miałbym na co go zmienić. To jestem ja, ale ten rysunek tego mnie robiącego Final Flasha to jest rysunek, który jakieś 8 lat temu jeden z widzów narysował w ramach konkursu. Też wygrał ten rysunek, bodajże drugie miejsce. To byłem ja robiący Final Flasha. Tam na dole jeszcze są oblane spodenki piwem i klapki. Obecnie nie przypominam w ogóle tego, jak wyglądałem wtedy, bo mam włosy na głowie, nie mam brody i nie mam okularów. Zresztą tak samo jak na moim awatarze. W skrócie mówiąc, to jestem ja i może miałbym mieć lepszy baner, który byłby bardziej adekwatny do tego, co się obecnie dzieje, ale kto na to zwraca uwagę? Ja nie. Dzięki wam za oglądanie. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. I powiem to jeszcze raz. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, ale nie klikajcie 2 razy, bo wtedy go cofniecie. Więc musicie ewentualnie kliknąć 3 razy. To powiem jeszcze raz. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Suba, żeby niczego nie przegapić. Czekam na wasze komentarze. Dziękuję wam za całą aktywność. Jestem ciekaw tego, co powiecie na temat 2 Trunksów. Jeden ostrzega o Androidach, a drugi mówi, że już nie ma przed czym ostrzegać. A tak naprawdę mówimy o 3 różnych liniach czasu. Dobra. Fajnie po prostu się to oglądało. No ja nie czepiam się Dragon Balla Z, bo to jest mój ulubiony Dragon Ball, natomiast im bardziej się przyglądam, chociaż to nawet wy mi zwróciliście na to uwagę, tym bardziej widzę, że robienie historii z alternatywnymi liniami czasu jest bardzo śliskie, jest bardzo ryzykowne. Dziękuję jeszcze raz Łukaszowi i Bastianowi za te piękne rzeczy. Pozdrawiam was serdecznie, nie przedłużam tego filmu, będę sobie jadł płatki. Może nie pałeczkami, ale z tej miski. Dziana!